Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku opowiemy o 3 rzeczach, które są zdecydowanie tańsze w samochodzie elektrycznym niż w samochodzie spalinowym. Oglądajcie! Więc pierwszy temat, który chyba w ostatnich dniach też wyszedł na taki na czoło ogólnie tego tematu związanego z samochodami elektrycznymi, to jest ładowanie łamane na zużycie energii, czyli samochody elektryczne po prostu stały się dużo bardziej ekonomiczne. Abstrahując od tego, że zawsze były, to w ostatnim czasie ten temat bardzo mocno się uwypuklił. Jest wiele części składowych tego, że ten samochód elektryczny jest po prostu tańszy. Abstrahując od tego, że po prostu przejechanie 100 km samochodem elektrycznym czasami potrafi wyjść nam w okolicach parunastu złotych, oczywiście w odpowiednich okolicznościach do ładowania. Jeżeli mamy własną fotowoltaikę, banki energii i tak dalej, może jesteśmy nawet w stanie praktycznie prawie za darmo jeździć. W trybie mieszanym, no to znowu właśnie jest tych paręnaście, parędziesiąt czasami złotych. W najgorszym wypadku, jak sobie liczyłem, jadąc taką właśnie Teslą Model Y, gdybyśmy ładowali się na przykład na Greenwayu, no to te koszty już tak w okolicach 40 paru złotych na 100 km wychodzą i wtedy to już ta granica pomiędzy samochodem spalinowym a elektrycznym nie jest taka duża, aczkolwiek pamiętajmy też o tym, że ceny paliwa rosną i mają ciągle potencjał do tego, żeby rosnąć, no bo mamy wciąż ten kryzys na Bliskim Wschodzie i on może po prostu cały czas przekładać się na te problemy z cenami paliwa. Natomiast jest parę innych rzeczy, które uzupełnia tą całą rzecz związaną właśnie z ładowaniem. Jedną z nich jest na przykład to, że samochód elektryczny też bardzo faworyzuje użyteczność miejską. Tak naprawdę w samochodzie elektrycznym, ja to pierwszy raz de facto zauważyłem właśnie w Mitsubishi w Peugeotie Ionie, którym jeździłem, że w mieście ten samochód wydłużał mi zasięg. Czyli w momencie, kiedy jechałem na przykład obwodnicą Warszawy od siebie, na przykład na Aleje Jerozolimskie, to ten samochód po prostu mniej więcej przejeżdżał tyle, ile miał zamierzone. Natomiast w momencie, kiedy jechałem na przykład przez miasto, czyli właśnie przez te Aleje Jerozolimskie i tak dalej, przebijałem się gdzieś tam na drugą stronę Wisły i stałem dużo w korkach i na przykład musiałem sporo hamować. Jeżeli utrzymywałem w miarę taki monotonny tryb jazdy, czyli coastowałem, mówiąc delikatnie, to ten samochód po prostu wydłużał mi zasięg i potrafił mnie naprawdę bardzo, bardzo zaskoczyć. I dotyczy to w zasadzie większości samochodów elektrycznych, kiedy w samochodzie spalinowym, stojąc w korku, wciąż zużywamy paliwo, bo ten silnik cały czas jest w ruchu. Oczywiście są teraz systemy start-stop, ale ci, którzy znają temat, wiedzą też, że systemy start-stop ogólnie nie służą tym silnikom i powodują szybsze zużycie tych silników. Więc i tak wielu ludzi wyłącza to, tak? Czyli korzystamy z tej funkcji wyłączenia z systemu start-stop i ten silnik gdzieś tam sobie w tle ciągle pracuje. A jak pracuje, to zużywa paliwo. Oczywiście zużywa go mniej niż wtedy, kiedy musi ciągnąć za sobą, czy tam pchać, w sumie to nie wiem, taką ilość masy, jaką jest samochód, ale zużywa i nie dosyć, że to nas kosztuje, to dodatkowo też jest oczywiście niedobre dla środowiska. Samochód elektryczny w momencie, kiedy stoi w korku, no to tak naprawdę nie emituje żadnych spalin, niczego do atmosfery, nawet nie za wiele tego, co tak naprawdę, o co wielu ludzi się czepia, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, czyli też nie ściera opon, nie ściera oczywiście klocków hamulcowych, no bo większość z Was wykorzystuje rekuperację. Więc tutaj mamy taki pierwszy aspekt, w którym ten dodatkowo samochód elektryczny jest dla nas po prostu potania nasze koszty życia i funkcjonowania na przykład w mieście. Tych aspektów można było wymieniać wiele, jest jeszcze jeden, który trochę jest widoczny, a dodatkowo jest o tyle ciekawy, bo pewnie dla wielu z Was wyda się paradoksem, czyli podgrzewanie samochodu, czy chłodzenie samochodu przed ruszeniem. W samochodach spalinowych w większości wypadków, żeby uruchomić systemy chłodzenia, czy kabiny, czyli kompresor klimatyzacji, czy na przykład, żeby uruchomić ogrzewanie, musimy nagrać na przykład silnik do odpowiedniej temperatury. Czyli musimy go uruchomić i spalić paliwo. W przypadku samochodu elektrycznego tak naprawdę to wszystko działa od razu i zużywa tylko i wyłącznie energię elektryczną. Mało tego, jeżeli będzie to podłączone do zewnętrznego źródła energii, a jeżeli to źródło energii będzie darmowe, tak, czyli będzie to fotowoltaika, to będziemy robić to za darmo i będziemy robić to efektywnie, czyli zanim ruszymy samochodem, samochód będzie już przygotowany. To jest coś, o czym mówiłem wielokrotnie na naszych materiałach, czyli samochód elektryczny możemy przygotować do jazdy w zimie. Na przykład załóżmy, że mamy za oknem minus 10 stopni. Jesteśmy w stanie podgrzać kabinę, jednocześnie jesteśmy w stanie podgrzać baterię i ruszając takim samochodem, jednocześnie powodujemy, że ten samochód na starcie zużywa mniej energii. A zużyliśmy do podgrzania tego samochodu energię z gniazdka. Czyli tak naprawdę mamy baterię nienaruszoną. I to jest bardzo ważna rzecz w porównaniu do tego, jak działa samochód spalinowy, bo samochód spalinowy trzeba wprawić w ruch,
legalnie nie można go włączyć. Tak? Czyli legalnie nie możecie na postoju tego samochodu trzymać i go podgrzewać. Oczywiście jak się dzieje w rzeczywistości, to jest inna sprawa, ale ja się odwołuję do tego świata, który jest uregulowany normami, więc no nie wypada mi mówić o tym, że rzeczywiście tak robicie i często to widzę, no ale tak po prostu się dzieje. Ale załóżmy, że tego się nie da zrobić, no to musielibyście wsiąść do tego samochodu, w którym byłoby wam zimno, musielibyście go włączyć, musielibyście go rozgrzać i albo byście go rozgrzewali podczas jazdy, generalnie zużywając dużo większej ilości energii, paliwa, albo byście stali na tym postoju i zużywali tę energię po to, żeby ten samochód podgrzać. W samochodzie elektrycznym wygląda to zupełnie inaczej. Nawet jeżeli ten samochód nie będzie podłączony, to będzie on używał energię zgromadzoną w baterii do tego, żeby podgrzać kabinę, a jednocześnie podgrzać tą baterię i spowodować, że później samochód po ruszeniu będzie zużywał mniej energii. Ogólnie w ogóle jest lepiej ten samochód podgrzać przed ruszeniem. I w sumie bardzo analogiczna sytuacja, o tym też będzie niebawem materiał, czyli dbanie o baterię w taką pogodę, która niebawem, mam nadzieję, nas czeka, że będzie bardzo gorąco. Warto też samochód oczywiście sobie przed ruszeniem schłodzić, przygotować baterię do tego ruszenia, więc sytuacja bardzo podobna oczywiście jest też w drugą stronę. W momencie, kiedy jest gorąco na zewnątrz, to możemy sobie samochód schłodzić i możemy zrobić to dużo taniej niż w samochodzie spalinowym, gdzie znowu, aby uruchomić ten kompresor, na przykład w większości samochodów stricte spalinowych, musimy włączyć główny silnik napędowy, co będzie generowało zużycie paliwa i oczywiście niechciane nigdzie emisje spalin. Kolejną rzeczą, która jest ewidentnie tańsza, a przynajmniej przez jakiś czas jeszcze będzie na pewno w Polsce, to jest ogólne użytkowanie w mieście. Spowodowane jest to tym, że możemy korzystać za darmo ze stref parkowania. Ja tego na początku bardzo nie doceniałem, uważałem to za takie powiedzmy, no minimalną oszczędność, tak, to parkowanie na mieście, ale tutaj się z tym wiąże jeszcze jeden aspekt, czyli nie musimy o tym pamiętać. Stajemy samochodem elektrycznym gdziekolwiek bądź w mieście i się nie stresujemy tym, żeby szukać jakiegoś tam, nie wiem, parkometru, czy nie sprawdzamy czegokolwiek w aplikacji, po prostu stajemy i czujemy się z tym bezpiecznie. I to jest naprawdę, uwierzcie mi, wbrew pozorom bardzo duży benefit, szczególnie jak jadę do innego miasta. No bo w Warszawie pewnie jakbym jeździł samochodem spalinowym, to prędzej czy później bym sobie wyrobił jakąś aplikację, czy coś, po prostu bym cały czas dbał. Zresztą notabene są też aplikacje ogólnopolskie, które o to dbają, ale nie w tym rzecz. Nie muszę o tym pamiętać. Jadę samochodem elektrycznym i jeżeli dobrze pamiętam, do końca 2027 roku jestem bezpieczny, mogę wszędzie parkować i nie dostanę żadnego mandatu. Kolejna rzecz związana z samochodem elektrycznym, która znowu będzie trwała, jeżeli dobrze pamiętam, do końca 2027 roku, to jest oszczędność związana z czasem. Oszczędzanie pieniędzy oczywiście jest ważne, ale oszczędzanie czasu jest jeszcze ważniejsze. I w tym wypadku samochodem elektrycznym dojedziemy do centrum każdego miasta dużo szybciej, z tego względu, że po prostu możemy poruszać się buspasami. Czyli samochód elektryczny może legalnie używać buspasa. Ja oczywiście nie nadużywam tej funkcji, tej opcji buspasa, bo też uważam, że buspas jest zarezerwowany jednak dla ruchu specyficznego, ruchu uprzywilejowanego. Więc jak nie muszę, to z buspasa nie korzystam, natomiast są takie sytuacje, kiedy są bardzo gęste korki. W Warszawie chociażby występują one na Puławskiej, czy na przykład na Alei Krakowskiej, kiedy jadę do Warszawy w odpowiednich godzinach, no to wtedy korzystam z buspasa i skracam sobie czas dojazdu bardzo zdecydowanie. Powiem Wam szczerze, że bardzo często nawigacja, która nie wie, jakim samochodem jadę, pokazuje mi na przykład, nie wiem, że dojadę do centrum w 40 minut, a w rzeczywistości dojeżdżam na przykład w 15-20. Uwierzcie mi, w takim dużym mieście, gdzie tak naprawdę czas ma bardzo duże znaczenie, to jest oszczędność ponad jakiekolwiek pieniądze. A to, że człowiek może przyjechać na spotkanie przed czasem i pokazać, że jest punktualny, jest bezcenne. No i oczywiście trzecia rzecz, z perspektywy naszej sieci najważniejsza, ale też i z perspektywy Was jako użytkowników. Samochody elektryczne są ogólnie tańsze, jeżeli chodzi o serwis. Co mam na myśli? Mam na myśli to i oczywiście znowu, ten materiał ja już kręciłem wiele razy na różne sposoby, ale przypominam tym, którzy będą chcieli krytykować, że jest wśród nas większość nowych użytkowników, którzy potrzebują nowej, świeżej dawki tych informacji, dlatego nagrywam to po raz kolejny i będę nagrywał takie informacje do znudzenia, aż samochody elektryczne nie przejmą całkowicie tego rynku i nie trzeba będzie takich materiałów po prostu nagrywać. Wracając do sedna sprawy, samochody elektryczne są po prostu tańsze w serwisie. Z czego to wynika? No oczywiście wynika to z tego, że samochody elektryczne, nawet jeżeli byśmy przyjęli założenie, że serwisujemy je raz do roku, co niestety nie wszyscy z Was robią, to tak czy siak
mamy dużo mniej czynności serwisowych związanych z samochodem elektrycznym, czyli nie musimy wymieniać filtrów oleju, nie musimy wymieniać co roku oleju. Oczywiście też obudzą się tutaj głosy tych, którzy posiadają stare Eski, gdzie ja rekomendowałem, mówię o tych dużych silnikach z tyłu, rekomendowałem wymianę oleju, ale to ja tego nie traktuję jako czynność serwisową, bo to olej nie jest zużyty, tu chodzi o specyficzny silnik, który ma wady fabryczne i po prostu warto wymieniać ten olej, zobaczyć, czy coś się z nim nie dzieje. W większości nowoczesnych silników elektrycznych ten olej nie wymieniamy częściej jak co 80-100 tysięcy kilometrów. Więc to jakby ta wymiana oleju nam odpada co roku. My ją robimy raz na 5 lat na przykład, przyjmijmy takie założenie. W samochodzie elektrycznym nie ma pasków, nie ma łańcuchów rozrządu, nie ma elementów ruchomych, nie potrzeba dynamicznej wymiany oleju w skrzyni automatycznej i tego typu historii. Te rzeczy są po prostu niepotrzebne, więc ilość czynności serwisowych jest mniejsza, co za tym idzie, mamy mniejszą ilość materiałów eksploatacyjnych i same czynności serwisowe są dużo tańsze. Dodatkowo promując się, dodam, że w naszych placówkach serwisowych coroczny przegląd ogólny, mechaniczny kosztuje 350 zł brutto plus ewentualne wymiany. Tak? Czyli na przykład jeżeli musimy wymienić filtr, no to po prostu płacimy za filtr. Dodam też, że w takim ogólnym ujęciu samochody elektryczne są też tańsze w naprawach. Nawet wziąć pod uwagę to, że oczywiście baterie do samochodów elektrycznych nie są tanie, to patrząc na obecne ceny używanych baterii, a nawet patrząc na ceny zamienników do starszych samochodów, takich jak na przykład BMW i3, to myślę, że jesteśmy w stanie zmieścić się w okolicach 20-25 tysięcy złotych za wymianę całej baterii. Co przypominam, nie dzieje się często. To, że my mamy za sobą grubo ponad 1000 wymian i napraw baterii, to nie jest dowód na to, że one się dzieją często, tylko po prostu to jest dowód na to, że my po prostu mamy dużo pracy. I ta praca koncentruje się w naszej sieci, bo ludzie mają do nas zaufanie. Ale w stosunku do ilości wszystkich samochodów elektrycznych, które są na rynku, to wciąż stanowi bardzo nieduży odsetek. Powiedziałbym nawet, że grubo poniżej procenta, mimo iż w Polsce pamiętajmy, że bardzo duża część samochodów to są samochody, które już przyjeżdżają z uszkodzonymi bateriami, to są samochody po bardzo dużych przebiegach, samochody używane i bardzo często okazuje się, że one po prostu wymagają na przykład tej wymiany baterii czy naprawy baterii niemalże od razu. I wciąż wymiana takiej baterii na używaną, w dobrym stanie, czy na nową, taką aftermarketową, bo takie też już się pojawiają, to jest koszt mniejszy lub podobny do remontu głównego silnika. Kolejna rzecz, która wzbudza bardzo dużo emocji, no to silniki w samochodach elektrycznych. Oczywiście zdarzają się wciąż, jakby to powiedzieć, silniki, które miewają, może nie epidemiczne problemy, ale miewają rozpoznawalne problemy. I tutaj bym na przykład wskazał w Kii Hyundaiu psujące się przekładnie, cieknące silniki w Mercedesach, czy chociażby ten nieszczęsny Large Drive Unit z Tesli i parę innych takich sytuacji, które można byłoby mnożyć, to i tak wziąć pod uwagę taką średnią awaryjność, to ta awaryjność jest nieduża, a najnowsze silniki, które wychodzą na przykład takie jak w Tesli Model 3, silniki stałomagnesowe, takie silniki psują się ultra sporadycznie, a ze względu na to, że tych silników powstały gigantyczne ilości, czyli tych samochodów mamy już miliony sztuk na drogach, kupno takiego silnika kończy się kwotą między 2 a 4 tysiące złotych. Mówię oczywiście o jednostce używanej. Więc tak naprawdę nawet nie opłaca się tego naprawiać i to też jest rekomendacja, którą znajdziecie na naszych filmach. Więc są to 3 rzeczy, które ewidentnie uważam za tańsze i pozwalające nam dodatkowo zaoszczędzić pieniądze na użytkowaniu samochodu elektrycznego. Notabene chciałem też Wam zwrócić uwagę, że jak popatrzycie na miasto, pojawia się coraz więcej taksówek, co nas zresztą bardzo cieszy. Bardzo dużo taksówek, bardzo dużo samochodów jeżdżących też na Uberze z logiem Bolta, stricte elektrycznych. Nie ukrywam, że w większości wypadków są to Tesla, no bo Tesla są znane z tego, że łatwo się je naprawia, że jest szeroko dostępna sieć serwisowa i że po prostu tych samochodów jest dużo. I to też świadczy o czymś, no bo jak wiecie, ci ludzie, którzy prowadzą taką działalność, czyli zajmują się profesjonalnym przewozem osób, one bardzo mocno zwracają uwagę na koszty związane z serwisowaniem, bo to ma gigantyczne odzwierciedlenie w ich ostatecznym zarobku. Więc mówiąc tak bardzo kolokwialnie, jeżeli widzicie, że złotówy zaczynają jeździć elektrykami, no to chyba to o czymś świadczy. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Serdecznie zapraszam do subskrybowania naszego kanału, bo Wasze subskrypcje to jest to, co napędza mnie do cięższej pracy. I oczywiście, jak zawsze, przy okazji delikatnie się przypromuję i zaproszę Was na stronę evrepair.pl, gdzie możecie kupić akcesoria, części, a przede wszystkim ładowarki do Waszych samochodów elektrycznych. Trzymajcie się, cześć!